Chciałbym Wam pokazać, jakie są różnice w kolorystyce pająków przy różnych wielkościach poszczególnego gatunku. Czym się różnią? Zdaję sobie sprawę, że przeważnie macie po jednym czy po dwa pająki i jest to trudne do zauważenia, jak brachypelma zmienia się w trakcie swojego życia. Przełożyłem specjalnie do mniejszych pojemników, aby było to lepiej widoczne. To zaczynamy od podstaw, także od brachypelmy hamori. Może zaczniemy od najmniejszej samiczki, jaką mam. Tu jest taki dobry przykład, jak wygląda w stadium, czy powiedzmy w wielkości 2,5 dc, tak gdzieś mniej więcej. Tam, gdzie powinno być wszystko żółte, jest naprawdę prawie białe. Tam, gdzie powinno być pomarańczowe, widać jedynie, jak tutaj pokazać, ledwo pomarańczowe. To jest taki dobry przykład, że braszka się dopiero będzie wybarwiała. I tutaj pokażę z takim większym osobnikiem. O, to tak wygląda. Ten to ma jakieś około 6 dc. Także nie martwcie się, ja to specjalnie powsadzałem do tych pojemników, żeby było mi łatwiej i prościej pokazywać Wam. O. Taki fajny mam przykład jeszcze. Pokażę Wam tą braszkę. Zwróćcie uwagę na Carapax. Carapax jest taki w ogóle niewybarwiony na czarno, jest taki trójkąt jak u Emilii. On się będzie potem już tak wybarwiał na czarno. No ale to też jest taki przykład, że no nie można powiedzieć, że to jest jakaś podróbka, po prostu one mają tak, że z jednego kokonu wychodzą różnie, w sensie takim, że jedna ma na przykład, jak na tym przykładzie, mniej wybarwiony Carapax, a ta ma więcej wybarwiony. To jest z jednego kokonu, także można sobie porównać, jak to wszystko wygląda. Mam jeszcze samiczki, to jak pokazałem, troszeczkę większe. O, coś takiego. Proszę bardzo. Tutaj może pokażę jeszcze większą. To jest taka już 3,5 dc. Też widać, że to takie bladzienkie to wszystko. To jakby na słońcu nie było. I też ten Carapax nie jest do końca czarny, tak jakby tak był oddzielony kreską, że tam gdzie powinien być czarny, jest jeszcze pomarańczowy, ale to wszystko z biegiem czasu, z biegiem lat wyrówna się i na pewno będzie tak jak trzeba. Co tutaj jeszcze? Ten też jest taki trochę inny wariat. O. Tak wygląda. Ma jakieś 4 dc. I teraz Wam pokażę jeszcze, jak wygląda moja samica, która ma 11 lat. O! Jest to samica, która już ma cały Carapax czarny. Jak widać, nie mam nic tutaj. Może spróbujemy ją
O, jest to wielka samica, ma około 8 dc, może nawet więcej, nie mierzyłem jej, bo to teraz o to nie chodzi. Chciałbym Wam tylko pokazać, jak ten karapaks wygląda u dorosłej samicy. Coś takiego. Jest to moja pierwsza samiczka, którą kupiłem z Braszek. W Niemczech miała 4 dc. Miała udany kokon. Już teraz nie pamiętam, ale ponad 900 sztuk było. 900 chyba 25 było w kokonie. Także szczęśliwa mamuśka była. I teraz chciałem Wam jeszcze pokazać jednego pająka, który ma według papierów ma 19 lat i jest po wylince. Tu są już kolory takie, jest już taka jakby przebarwiona już. Coraz brzydsze. W ogóle generalnie braszki robią się z wiekiem coraz brzydsze się robią. Według mnie gdzieś tak do 12-14 lat są ładne, potem co wylinkę już takich nie mają kolorów i są coraz brzydsze. Koło 20 lat są już naprawdę takie brzydkie, że w ogóle nie pasują do niczego. I tak jak widzicie, po lewej stronie jest samiczka, która już jest wiekowa, a po prawej w sile wieku. Obydwie są po kokonach i obydwie są po wylinkach. Także widać po lewej stronie, że nawet po wylince, ale już te kolory są no cienko to wygląda. Także sami widzicie, że w różnych stadiach są różne kolorystyki pająków. Nawet ten, który no w kamerze ma ładniejsze kolory niż w rzeczywistości, ale różni się na pewno od tego pająka, który jest podobnej wielkości. Teraz Emilia. Z tymi pojedziemy trochę szybciej. Także też widać, że
Te kolory u Emilek nie są takie pomarańczowe, jak powinny być u dorosłych osobników. O. Także może tak pokażę. Tak wyglądają małe samiczki. Zaraz porównamy z większymi. O, to jest dobry przykład. To jest dorosła samica, też już leciwa. I tutaj jest, zastanawiam się nad tym trójkątem. Wiele Emilii dostaje taką kreskę w tym trójkącie jasną. Niektóre Emilie mają pełny trójkąt, a niektóre właśnie taką kreskę mają i do końca nie wiem co to jest. I oprócz tego ta dostała jeszcze takie powelince, miała czarne pręgi. Że mówię, ona też już ma swoje lata. To tak wygląda. I może pokażę jakąś samiczkę taką bardziej wybarwioną. O. Tak to wygląda u prawie dorosłej. A tak wygląda 3DC. Można powiedzieć, że do tej trzeba się przyjrzeć. Do tej mniejszej trzeba się przyjrzeć, co to jest. Jaka braszka. A tutaj to widać, o. Także tak. To może jeszcze jedną pokażę z tego samego kokonu. Te są akurat takie podobne. Może jeszcze. O. Jedne bardziej czerwone, pomarańczowe, drugie mniej. No, przy tych się nie będziemy rozwodzić za dużo. A mam na stole jeszcze, ukarmiłem takie rodzynki. To jeszcze pokażę taką samiczkę. O. No moi drodzy, zostały nam jeszcze dwa pajączki. Przedostatnim jest Brachypelma bomejka. To jest taka malutka samiczka. Też jakieś 2,5 DC. Także widać, łapki nie są takie pomarańczowe bardzo. Karapak jest też taki inny, dziwny. Nie mam dużo wielkości, ale pokażę Wam fajną sprawę. Jak można zobaczyć,
tutaj macie, tu da radę zobaczyć, o, tu są całkiem dwa inne Carapaxy. Nie wiem, czy będzie można zobaczyć. O, jakoś tak może. Ten po lewej jest strasznie jasny. Ma tylko trójkąt. O. A ten już taki jest też inny, jest cały ciemny. Jest też trójkąt, ale ten Carapax jest cały ciemny. Także nie wiem, czy to będzie widać dokładnie, ale jest różnica. Po jednym kokonie jest naprawdę różnica. Potem mamy o, coś takiego. Też pajączek inaczej wygląda. Zamykamy. Dobra. A teraz chciałbym Wam pokazać moją jedną z większych samiczek. Spójrzcie, że ona już nie jest taka cała czerwona. Już włoski są ciemne, aż można powiedzieć nawet takie czarne. Łapki porośnięte są czarnymi włoskami. Ona była kupiona w 2015 jako 6,5 DC. Taką ciekawostkę Wam powiem, że to jest jedyny pająk, teraz mi do głowy przyszło, którego jeszcze nigdy na ręku nie miałem. No a już jest taka, o, spora. No to przechodzimy do gwoździa programu. Brachypelma baumargarteni. Przed Wami jest 5 sztuk, które kupiłem w tamtym roku. Na każdym jest numer CITES. I spróbuję Wam je pokazać jak najlepiej, jak mi się uda. Tego mamy tak lekko pomarańczowego. Ułożymy. Ten tak wygląda. Jest różnica, jest więcej taki bledszy. Tak. Ten tak, prawie bez... O, trójkąt ma na Carapaxie. Ok. Ten tak wygląda. I ten już nie jest cały pomarańczowy, tylko ma już troszeczkę ciemne łapki. Piąta sztuka jest świeżo po wylince i zobaczcie, jak łapki wyglądają. Może mi się uda do porównania tego z tym. Widzicie? Po prawej stronie ma całe pomarańczowe łapki,
a ten ma czarne. Teraz mam 5 swoich. Także wyglądają identycznie jak tamte. Ten już taki bardziej bledszy też. O. Ten się już różni od nich. Coś takiego. I te to są te moje. I jeszcze taki. Specjalnie wybrałem takie różne, żebyście zobaczyli, że to jest... Nie może być tak, że wszystkie identyczne są. Znaczy nie może być. Na to wychodzi, że nie są identyczne. Ani te zakupione, ani te moje. Także ja uważam, że te moje, wszystko z nimi jest jak trzeba. Teraz wam pokażę moje samiczki, które kupiłem w 2015 roku. Nie, przepraszam, wróć, w 2018 roku. 15 będzie na końcu. Tak wygląda, mam takich 7 samiczek. Mają jakieś 6 DC. W 2018 roku te kupowałem w Niemczech. No takie bite 6 DC. To tak wygląda. Kolejna. Pokaż główkę. O. I powiem wam, że z tymi był taki numer, że ja tego nie znaczy nie zapisywałem tego, bo nie byłem tego świadomy, o co tu chodzi, ale one odnóża całe miały jasne. Miały kolana pomarańczowe, ale odnóża całe były jasne, prawie białe i gdzieś od 2-3 wylinek zaczynają te kolory się pokazywać bardzo mocno i robią się pomarańczowe. Także musicie mi na słowo uwierzyć, że one były prawie białe. Też byłem zdziwiony, bo wiecie o tym dobrze, że wpisując na Google Brachyperma baumargarteni wyskakuje wam każde inne zdjęcie. O, ten ma najjaśniejsze odnóża. Także w ten sposób. O, obiad niezjedzony. I tak kiedyś wyglądała matka, z którego kokonu mam te swoje maluchy. Nawet ona miała jeszcze jaśniejszy, miała te odnóża. O, teraz widać, że jak zbliżę, że nie są takie pomarańczowe, tylko jasne.
Karapaks cały czas się ciemny robi, coraz ciemniejszy. O, może jeszcze jedną. I tu też nie są wszystkie elementy pomarańczowe. Tych to nie biorę, bo one dziki. Nie wiem, co im do głowy przyjdzie. Także widzicie, jest pomarańczowe, są kolanka, potem są pomarańczowe, a tu są już ciemne. Wszystkie kupione w Niemczech, a czym bliżej kamery zrobię, to te odnóża są jaśniejsze. O. Także jakby ktoś zwątpił, że mam tylko jedną samiczkę, to pokazałem. A jeszcze samce mam, ale samców już nie będę pokazywał, szkoda czasu. No i już ostatni pajączek, mamuśka. Mamuśka wygląda tak. Tego spróbuję pokazać, że całkiem inaczej wygląda. Ta została kupiona właśnie w 2015 roku. Znaczy 5 DC miała. O, zobaczcie. Gwiazdę chce się pokazać. To było nieplanowane, ale już nie mam innych możliwości. Jak tu wam to pokazać? Iść do siebie. A jeszcze raz wam tak pokażę. Także ta samica ma 14 lat i też całkiem inaczej wygląda. Niż kupiona samiczka 3 lata wcześniej. O! No nie dadzą się pokazać, ta jest nerwowa jakaś dzisiaj. No może jakoś tak. Karapaks jest całkiem inny, jest pomarańczowy tutaj. O. A tutaj jest jaśniejszy. Taki biały. Jeszcze chciałem wam pokazać, ale no mam naprawdę problemy, żeby w jakiś sposób pokazać wam. O, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będę mógł wam pokazać brachypelmy Smithy. To jest według mnie najbardziej zmieniający się pająk, gdy jest w sile wieku, jak to się mówi. Ma czarny karapaks, potem się karapaks robi całkowicie żółty, zostaje tylko trójkąt, potem ten trójkąt zanika. Mam nadzieję, że coś wam dzisiaj pokazałem, zobaczyliście różnicę. No nie mam profesjonalnej kamery i tak dalej, ale widzieliście, że z jednego miotu były pomarańczowe, pomarańczowo-szare, pomarańczowo-czarne.
Także to wszystko, według mnie to wszystko zależy od wieku pająka. Tomku, obejrzeliśmy wspólnie film, na który czekała cała Polska, a być może nie tylko. Moim bardzo skromnym zdaniem rozwiewał wszelkie wątpliwości. Widzę, że jesteś pewien swoich pająków. Tak, oczywiście. No, jestem pewny na 99,9, ponieważ no, nie byłem w Meksyku, nie złapałem tego pająka gdzieś tam w słoik i nie przywiozłem go do Polski. Kupuję i kupowałem od takich hodowców, do których mam zaufanie, do których inni też mają zaufanie, są to autorytety. Także nie kupuję gdzieś na rynku, gdzieś od nie wiadomo kogo. Nie są to bazarowe Nie, jakieś... nie. Po zakupie oczywiście też jeszcze wysyłam do innych osób zdjęcia, wysyłam, czy jeżdżę z nimi, aby, znaczy teraz już nie, ale wcześniej jeździłem, aby potwierdzono mi, czy ten pająk jest tym, którego kupiłem. A powiedz mi, co z tymi słynnymi dokumentami, które tam wszyscy żądają od Ciebie? Pokaż papiery, pokaż papiery. Dokumenty według polskiego prawa nie mogę upubliczniać, dlatego każdy zainteresowany pokaże. Ile mogłem, to pokazałem ostatnio na Facebooku. Są to papiery polskie, jak i niemieckie. W Niemczech te dokumenty, które udostępniłem, tam powykreślałem, są to papiery, które na tą chwilę też funkcjonują normalnie na rynku niemieckim. Nie tylko te, co są w Polsce i są przez wielu uważane, że tylko takie muszą być na świecie. Te papiery, które mam, które posiadam, do tej pory przy zakupie jakiegokolwiek pająka w Niemczech czy innych zwierząt, które potrzebują odpowiedni dokument, nawet motyle, jest w sumie chyba 7 czy 8 różnego rodzaju dokumentów, które są, jak to się mówi, legitne i Niemcy przywiązują dużą wagę do dokumentów, do papierków. Nie to jak już w Polsce, że elektroniczna poczta, tylko dokument jest najważniejszym papierkiem. Trzeba wszystko zbierać. Dam taki przykład. Jakiekolwiek przychodzi pismo z urzędu, ze spółdzielni, z elektrowni, każdy dokument trzeba trzymać, bo kiedyś się może się przydać. A powiedz mi, jak ustosunkujesz się do stwierdzenia pana Smitha w sprawie tego, że nikt od 10 lat nie sprowadził do Europy pająków z Meksyku? Bo to jest bardzo zastanawiające, dlaczego tak kategorycznie może takie sądy wydawać. Z tego, co się orientuję, nie wiem, na której granicy pan Smith przesiaduje, ale uważam, że mniej więcej co 2 lata są te pająki sprowadzane do Europy. Uważam, że nikt nie ma takiego obowiązku meldowania panu Smithowi czy wysyłania mu jakichś informacji, że ja, pan Iksiński, dzisiaj sprowadziłem te pająki do Europy. A jeszcze jeden aspekt, który wypłynął w internecie. Jak odpowiesz na film nakręcony przez The Dark Den? To jest interesujące. Tak. No, trochę tak samo wyszło. No, ten youtuber dodał tylko materiały, jakie otrzymał. Nie zadał sobie wysiłku skontaktowania się ze mną. Z tego, co się orientuje, nawet na mojej grupie nie był. Także tylko to, co otrzymał, zrobił z tego film, tanią sensację. No i tyle. No z tego co wiem, to dobrze wyszło, dobrze tam Ewentualnie- zasięgi były dobre. Ewentualnie dobrą mi reklamę zrobił. No, rozumiem. No właśnie i tutaj, bo mówisz, że on pracował na materiale, który dostał, a kwestia tego materiału, który jest publikowany u Ciebie na grupie, bo też padają zarzuty, że to są jakieś stare zdjęcia, że te pająki na tych zdjęciach są za młode, żeby mogły być dopuszczane. O co tu chodzi? Co to są za materiały? O co? Jak ja zaczynałem hodowlę, zaczynałem interesować się brachypelma, szukałem dużo informacji, gdzie tylko można było,
bardzo znikome to były informacje. Na różnych grupach, na forach, szukałem na internecie, na grupach niemieckich, angielskich, meksykańskich i bardzo było mało tych informacji w temacie brachypelma. Po jakimś czasie stwierdziłem, że te informacje się powielają. Jest to jakby to jedna informacja powielana przez wielu. Postanowiłem, strasznie czasu mi poświęcałem temu i stwierdziłem, że to jest bez sensu. Postanowiłem otworzyć taką grupę w temacie tylko brachypelm i żeby te brachypelmy, jeżeli ktoś chciałby dowiedzieć się na temat brachypelm, żeby miał wszystko w jednym miejscu. Otworzyłem tą grupę, no ale teraz jak tutaj zachęcić ludzi, żeby na tą grupę mieli ochotę przyjść, zobaczyć, poczytać, dowiedzieć się. Postanowiłem dodawać zdjęcia, które robiłem wcześniej. Grupa ma bodajże 3 lata dopiero, także zdjęcia, które dodawałem, aby zachęcić ludzi, aby na tą grupę przychodzili, są sprzed 8 lat, sprzed 5, 6. Są to różne zdjęcia z różnym światłem. Ja kiedyś miałem LEDy żółte, zielone, to całkiem inaczej pająki wyglądają. Do tej pory używam jeszcze LEDów czerwonych. Także to są wszystko zdjęcia, znaczy nie wszystkie. Na ten moment oczywiście dodaje się zdjęcie, wysyła się na grupę, dodaje się na grupę i zapomina się o tym. Kiedyś to było inaczej. Ja te zdjęcia zbierałem sobie w telefonie, potem w komputerze. Jak otworzyłem grupę, cały czas dokładałem. Czyli wybierałeś te najładniejsze, Tak. które cieszyłyby oko i były atrakcyjnym dodatkiem do tego, co się dzieje na Po prostu, aby ludzie zobaczyli, bo to nie wiadomo, że to nie można zrobić zdjęć 5 pająkom w tym samym dniu, różnej wielkości i tak dalej. Kiedyś na początku nie miałem też tyle tych brachypelm, co teraz mam. Także uważałem, że to jest dobry sposób, dobry pomysł, aby ludzi zachęcić, aby dochodzili do mojej grupy, aby tam w jednym miejscu generalnie mieli wszystkie informacje, jeżeli zapyta się o to, tamto, żeby nie musiał szukać kilka dni tego, czego potrzeba, aby było wszystko na innej grupie. Czyli zbierałeś informacje, filtrowałeś przez swoje doświadczenie i dzieliłeś się jakby samym mięsem. Tak jest. No dobrze, no tak, bo jesteś od niedawna szerzej znany w mediach społecznościowych. Nakręciłeś pierwszy film, to było w tym roku jeszcze? W zeszłym roku, to jest jakieś tam pół roku temu. Przed świętami coś może być, no? To jest, to wymusili, jak to się mówi, fani brachypelm. Ja będę odmieniał, żeby było mi łatwiej po prostu, ale wiadomo, że nie odmienia się. Którzy chcieli, żebym coś tam pokazał, jak to wszystko wygląda u mnie. Dlatego postanowiłem, że będę kręcił co jakiś czas. To nie jest coś, co bardzo chcę robić, po prostu mi to też nie wychodzi, może mam za małe doświadczenie. Nie lubię siebie przed kamerą, ale co jakiś czas tam rzucam jakiś filmik, żeby coś tam liznęli w tematu, czy żeby się zapoznały się osoby, jak ja to wszystko, po mojemu jest, jak to wszystko robię. Czyli to nie było tak, że od momentu, kiedy okrzyknięto Cię szumnie królem brachypelm, to postanowiłeś... Nie, to było gdzieś 6 lat temu, ktoś jakiś dodał post na jakiejś grupie, już nie pamiętam, że szuka brachypelmy takiej i takiej. Wtedy jeszcze była taka jedna osoba, która się udzielała wszędzie i o każdej porze dnia i nocy i napisała, że napisz do Tomasa, on jest, nie pamiętam, już kiedyś nazwał mnie baronem braszkowych, a to tylko chodziło o to, że wtedy już miałem dużo tych braszek. Potem nazywano mnie cesarzem, no i po jakimś czasie tam królem. Ale chciałbym zaznaczyć, że nigdy nie nazwałem siebie królem braszek i nigdy nie napisałem tak o sobie. To jest takie po prostu, ja do tego podchodziłem z humorem, że chodziło tylko wyłącznie o to, że mam dużo tych pająków. Poświęciłeś się jednej rodzinie. Tak.
Dobrze, w czasie tym krótkim od momentu, kiedy pojawiłeś się w mediach społecznościowych, nawiązałeś bardzo, wydawać by się mogło, owocną współpracę z też słynnym, wąsatym celebrytą świata pajęczarskiego. Bardzo ładnie Wam to szło. No, po pewnym czasie to już była współpraca jednostronna. Nie chcę tego tematu poruszać. Chciałem się rozstać jak mężczyzna z mężczyzną. Niestety wersja na tą chwilę jest taka, że to ja zerwałem współpracę, że nie chciał mnie reklamować, jak jechałem na giełdę. Nie chciałem tego roztrząsać, ponieważ, no, jak to się mówi, osoby ze środowiska, które nie są niczego winne, mogłyby dostać rykoszetem. Niech zostanie tak, jak jest. No dobrze, rozumiem, że jeśli nie wypaliła Wam współpraca na polu social mediów, na Ciebie wciąż możemy liczyć. Nie znikasz z przestrzeni publicznej, mimo całej dramy i niestety trzeba powiedzieć hejtu, który leje się, no, czy też lał się strumieniami, bo to był taki moment, no pewnie jak Ciebie znam, to był dosyć ciężki dla Ciebie, ale z każdej bitwy wyjdziesz silniejszy i zostajesz z nami na dłużej. Oczywiście wiele osób mówiło, że ja już się nigdzie nie pojawię, że już tam pewnie gdzieś tam w domu siedzę pod kołdrą i płaczę. Mam zaproszenie na wszystkie giełdy w Polsce do końca roku, jakie mają się odbyć. Nawet organizatorzy wysłali swojego przedstawiciela do mnie, który był u mnie w domu. Wszystko mu pokazywałem, wszystko mu powykładałem, dokumenty, pająki. W sumie 6 godzin ciężkiego tłumaczenia się, po czym stwierdził, że wszystko jest u mnie tak jak trzeba. Osoba, która też się na pająkach zna. No i też organizatorzy, to są to poważni ludzie i chcieli usłyszeć z drugiej strony, jak to wszystko się odbywa, jak to wszystko było i tak dalej. Także mam wszędzie na tą chwilę drzwi otwarte. Bardzo się cieszę. Czyli na giełdach pojawisz się znowu ze swoimi braszkami. A powiedz mi, co w sytuacji, kiedy ktoś, no, ten film poprzedzający naszą rozmowę, no, myślę, że wyjaśnia bardzo dużo, jeśli nie wszystko, ale jeśli ktoś czuje się niepewny i pająk od Ciebie nie podoba mu się albo budzi jego wątpliwości, to czy może liczyć na jakąś formę, nie wiem, rekompensaty u Ciebie? Wszystko możemy się dogadać. Ja nie powiedziałem nikomu, że nie. Generalnie osoby, które tak soczyście pisały na mnie na Facebooku, żadna z nich nie napisała do mnie wiadomości prywatnej z zapytaniem się, że nie jest pewna tego pająka i chciałaby jakieś tam rozliczyć się, czy żebym oddał pieniądze, czy rozliczyć się w innym pająku, czy coś takiego, nie? Bardzo dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia na najbliższej giełdzie. Gdzie możemy Cię teraz zobaczyć? Teraz będę w Poznaniu na koniec sierpnia, następnie Warszawa, Zoegzotyka i Exotic Fest w Poznaniu. Dzięki, do zobaczenia. Dziękuję. Bardzo dziękujemy za obejrzenie i wysłuchanie materiału. Zapraszamy do komentowania i subskrybowania kanału.